Hej, tu Sysia, to jest mój kanał Red My Lips Art, a to jest moja styrta pustych pudełek. Puste pudełka. No właśnie, uzbierała mi się już porządna styrta, więc trzeba się jej pozbyć, więc przebrnijmy przez produkty, które ostatnio zużyłam, powiem wam, co o nich myślę. I to są denka z 2 miesięcy, bo specjalnie sprawdzałam, że ostatnie denko było puszczone gdzieś tam w połowie marca, więc mamy tutaj produkty z 2 miesięcy, które zużywałam ja i też po części mój mąż. Także jeśli ktoś mi powie, że to jest bardzo dużo, no to wiedzcie, że tak by z 2 miesięcy i nie sama zużywałam, także proszę nie gadać na mnie, dobra? Nie obgadywać mnie. Anyway, lecimy sobie. Zaczniemy sobie od mokrych chusteczek. To są takie nawilżane, to jest nawilżany papier toaletowy z Floralis. I one są dostępne w Lidlu, lubię je kupować właśnie raz na jakiś czas. Te mi akurat już tak długo je miałam, że mi wyschły, ale jest na to taki fajny patent, może znacie, że jak właśnie wyschną wam takie chusteczki w opakowaniu, to wystarczy troszkę po prostu wody tam dolać, bo ten płyn, ten preparat, który tam jest nasączony, ta chusteczka, i on jest cały czas jakby działa, tylko trzeba troszeczkę dodać, wiecie, wilgoci. Więc ostatnich kilka chusteczek to musiałam właśnie tak trochę jeszcze zmoczyć. No mówię, nie używam bardzo często, ale raz na jakiś czas się przydaje też w podróży, gdzieś tam na jakieś wyjazdy, takie mokre papierki toaletowe są spoczko i te są fajne, bo to jest papier spłukiwalny, 99% składników pochodzenia naturalnego, w 100% biodegradowalna włóknina, neutralne pH i ten Sensitive jest bezzapachowy. Nie kupujemy zapachowych rzeczy do okolic intymnych, ok? W sensie rób ta co chce ta, ale dla względów zdrowotnych nie jest nam perfumowanie potrzebne do tych okolic i to naprawdę nie zmieni naszego życia, że tam będziemy używać pachnącego papieru czy pachnących chusteczek. Naprawdę nie będzie nasza pupa pachnieć lepiej, ok? Tutaj słuchajcie, świeże denko, bo właśnie dzisiaj zużyłam ostatnią resztkę. Mgiełka bosko zwiększająca objętość. No mega lubiłam ten produkt. No i właśnie to, że te moje włosy, wyglądają tak, a nie są takim smutnym, wiecie, jamniczkiem. Jamniczkiem? Czemu jamniczkiem? To już harcikiem bardziej, bo one mają takie gładkie te włosy. No nie wiem co w tej głowie tam się wymyśliło, ale takie się wymyśliło, no trudno. Także bardzo lubię tą mgiełkę, bo ona włosów nie wysusza tak i nie skleja jak pianka. One mają troszeczkę, jak się dużo psiknie, to może czuć taką lekką teksturę, ale taką delikatną. To nie jest takie usztywniające jak pianka czy lakier, ale daje fajną objętość. Właśnie jak się podczas suszenia na szczotkę wyciągnie, no to faktycznie dłużej te włosy są świeże, ładnie się ta objętość utrzymuje, ładniej się układają, że w zasadzie, że wiecie, takie tutaj fiku miku, wiecie, ja mam proste włosy. I ja wiem, że wszyscy sobie chwalą te moje włosy, jakbyście chcieli mieć takie włosy jak ja. Ale jak ja ich nie ułożę na szczotkę, to one wcale tak nie wyglądają. One wyglądają jak 5 nieszczęść. A szczególnie drugiego dnia, kiedy już są oklapnięte i wyglądają jak smutny jamniczek. No, już zostanie przy tym jamniczku, dobra? Także i to mi naprawdę daje dużo moim włosom, że one ładnie wyglądają, lepiej się utrzymują, ładniej się skręcają, więcej jest tej objętości, ale to nie jest taka sztuczna objętość. Plus to jest też tworzone we współpracy z trychologiem i to jest też przyjemne i dobre dla skóry głowy, że tej skóry głowy nie zalepia, nie zakleja i nie szkodzi tej skórze głowy, bo po wielu jakichś takich suchych szamponach, lakierach, mgiełkach, jakichś takich, wiecie, piankach mnie swędzi łeb, a to mnie nie swędzi łba. To sprawia, że jest jeszcze dodatkowe takie nawilżenie i fajnie łagodzi skórę głowy, więc wszystko w jednym, czego mój smutny jamniczek potrzebuje, to mam w tym psikaczu. Więc no nie ukrywam, chciałabym trochę ograniczyć ilość kosmetyków w moich zbiorach, ale no bardzo mnie kusi, żeby do tego sobie wrócić. Może tak sobie chwilkę pożyję bez, żeby zobaczyć jak to było bez tego, ale myślę, że wrócę, bo to dla mnie totalny game changer. Tu mam mydełka, nawet 2, słuchajcie. Sien, mydło kremowe, oliwka i kwiat lotosu. Ja ich używam do mycia pędzli. Bardzo ładny to jest ten zapach, bardzo mi się podoba. I fajne papierowe, wiecie, nie plastikowe, tylko papierowe opakowanie. I jakby jedno zużyłam całkowicie, a jedno jest jakby w trakcie używania. No bo jak używam jakichś mydełek, to bez sensu mi trzymać teraz takie coś, aż zużyję, wiecie o co chodzi. No, także 2 mydełka lidlowskie. Ja to kupuję jakieś takie tanie mydła, po prostu jakie mam przy okazji gdzieś tam
łatwo jest mi kupić. O, może tak. Także nie potrzebujemy do pędzli jakichś specjalistycznych, drogich mydeł czy czegoś tam. Zwykłe mydło dobrze domyje nasze pędzle. Tutaj mój Bartek też świeżo zużył wczoraj stymulujący szampon Basic Lab przeciw wypadaniu. Prosiłam, żeby dał mi znać, bo ja go nie używałam. On tylko sobie używał, bo stara się właśnie używać takich produktów przeciw wypadaniu. I tak, mówił, że jakby wszystko jest ok, że on się dobrze pieni, dobrze czyści włosy są po nim przyjemne, no ale jeżeli chodzi o zapobieganie wypadaniu czy stymulację wzrostu włosów, no to ciężko powiedzieć. Ogólnie odkąd zaczął używać właśnie takich produktów przeciw wypadaniu, czy jakichś wcierek, czy właśnie szamponów, czy jakichś tam innych tam, wiecie, takich trychologicznych rzeczy, to zauważył, że faktycznie tych włosów wypada mniej podczas na przykład mycia, w wannie widzi, że tych włosów jest mniej, więc ten efekt się utrzymał po tym szamponie, że te włosy tak nie wypadają, jak wypadały kiedyś, no ale czy one tak, wiecie, tam przystymulują wzrost, to tak jeszcze ciężko ocenić, nie? Ja też zużyłam szampon, miałam resztkę, teraz sobie używam takiego w kostce, który widzieliście na pewno w moim vlogu takim ekologicznym, powiedzmy, gdzie robię sobie taki plastikowy detoks, więc teraz mam aktualnie taki szampon w kostce, zaraz Wam pokażę, który, ale tutaj jeszcze miałam resztkę szamponu, więc oczywiście nie będę wywalała, bo zmieniam nastawienie do życia, tylko zużywam. Więc miałam tutaj szampon z Olimpio Hydra, szampon ultra nawilżający, który też miał być do wrażliwej skóry głowy. Dobrze tutaj widzę? Do bardzo suchej skóry głowy i włosów. No to gdzie ja przeczytałam, że to jest do wrażliwej? Może jednak nie do wrażliwej, tylko bardzo suchej? Nieważne. 95% składników pochodzenia naturalnego. Ogólnie szampon bardzo spoczko pod tym kątem, że dobrze się pienił, bardzo wydajny, duża butla, 400 ml. Znaczy no nie aż taka wielka, a tutaj ile ten miał? 300? 300, ale na bardzo długo mi starczył, naprawdę na bardzo długo, bo też właśnie dobrze się spienia i tak dalej. Faktycznie dobrze nawilżał, nie wysuszał, jakby dobrze czyścił, ale nie wysuszał skóry głowy, ale ja mam taką tendencję, że mnie swędzi łeb, nie? Więc myślałam, że jak będę używała takiego super ultra nawilżającego, to nie będzie mnie swędzić łeb, ale czasami trochę mnie swędzi łeb, także chyba nie dla mnie, ale uważam, że tak obiektywnie szampon był spoko. Oczywiście mój dezodorancik standardowy, lilia wodna CD, dezodorant, który nie ma soli aluminium, jeden z takich moich ulubionych, właśnie teraz sobie też używam tego i jeszcze mam taki w kremie, no to jest takie właśnie jedno zużyte opakowanie, no to bardzo je lubię, one są dostępne w Rossmanie, niedrogie, a właśnie mają taki, wiecie, w miarę spoczko skład, bez mikroplastiku, jest wegański, więc mi odpowiadają te dezodoranty, no i właśnie to, że nie mają soli aluminium, to jest dla mnie kluczowe, bo ja po prostu nie chcę używać takich kosmetyków z solą aluminium. Także ten mi się dobrze sprawdza i polecam. I widziałam, że w ogóle już chyba nie ma tych granatowych, bo mój ulubiony to był zapach granatowy, w sensie o zapachu granatu, tak. Jest jeszcze lilia wodna i chyba jakiś lotos, coś takiego, więc same takie kwiatkowe zostały, nie ma tego granatu już. Co ja tutaj mam? Wyciszające serum na przebarwienia potrądzikowe. Powiem Wam, że to było fajne z tego względu, że mam wrażenie, że przyspieszało mi gojenie się różnych takich niedoskonałości i zmniejszało te zaczerwienienia, ale też miałam wrażenie, że właśnie te stany zapalne, jak używałam tego, to się szybciej wyciszały. Jak coś mi tam wyskakiwało i sobie smarowałam tym, to właśnie szybciej ta skóra dochodziła do siebie, więc zarówno moim zdaniem było, no w sumie tak jest tutaj napisane, ukojenie i rozjaśnienie, więc no faktycznie tak widziałam, że tak działało, że i przyspieszało jakby znikanie tego zaczerwienienia, jakichś takich, wiecie, kropeczek pokrosteczkowych, że to się szybciej tak rozmywało i łagodziło, ale właśnie też koiło skórę i jakby działało, miałam wrażenie, tak trochę przeciwzapalnie, że te niedoskonałości się szybciej wyciszały. Mam chyba jeszcze w zapasie, jest bardzo spoczko, więc bardzo chętnie sobie jeszcze poużywam w przyszłości. Zużyłam sobie też emulgujące masełko Algo Pure Sensum Mare, to jest takie masełko do demakijażu. Bardzo ładny ma zapach, ma fajne też opakowanie, no już je rozcięłam, żeby zużyć absolutnie wszystko, bo tak lubię, ale ono ma takie fajne opakowanie, że tu się tylko tak częściowo przekręca i tu przez tą dziurkę troszkę wychodzi, zbieramy sobie i zakręcamy, nie trzeba, wiecie, 2 rąk używać i tak dalej. Przyjemne jest to opakowanie. I samo masełko w sobie jest takie bardzo,
no właśnie masełkowe, takie tłustawe, więc rozpuszcza wszystko bardzo, bardzo ładnie i też się spoczko emulguje. Wydaje mi się, że do takich mega ciężkich makijaży trzeba go użyć troszkę więcej i wtedy też troszeczkę trudniej się emulguje, no ale jak sobie później i tak musimy umyć czymś buzię, nie? Na zasadzie jakąś pianką czy coś, więc to potem wszystko jakby bez problemu schodzi. Mi się dobrze sprawdzało, ja byłam zadowolona, domywał ładnie tusz dorzęsnie, szczypał w oczy, nie robił mgły, więc byłam zadowolona. I naprawdę było bardzo wydajne to masełko. Oczywiście musi być tutaj krem z Basic Lab do rąk. I tutaj akurat mieliśmy taki urodzinowy, oni wypuszczają na urodziny taki o zapachu tortu. No jest taki mocno waniliowy i ja przyznam, że nie za bardzo lubię ten zapach. Trochę mnie dusi i troszkę mnie mdli, ale krem do rąk sam w sobie, ten właśnie żółty, czyli taki po prostu typowo nawilżający, jest super. I ten też był super, tylko po prostu ten zapach dla mnie aż jest taki troszkę jest za mocny dla mnie, na moje wrażliwe na słodycz nosy. Co? Nie wiem co ja dzisiaj gadam, ale jeszcze ciutkę mi się udało wydłubać, żeby tutaj moje suche skórki jakoś tutaj coś naprawić. Także zapach zapachem, ja ten żółty lubię najbardziej, ale właściwościami no to oczywiście jest super, bardzo lubię te kremy. Co tu mam? Sensumare, wszystko sensumare. Co my tutaj mamy? O kurde, zużyłam w końcu, słuchajcie, tą wspaniałą esencję ceramidową, nawilżająco odbudowująca esencja ceramidy i ektoina. No to jest genialne. To jest produkt absolutnie genialny, bo on działa jednocześnie jak tonik i serum, ampułka, więc mamy tonizowanie skóry, mamy nawilżenie, mamy złagodzenie, mamy regenerację, ale lekkość jednocześnie, cudowny do warstwowej pielęgnacji, cudowny jako nawilżenie pod SPF i dla skór tłustych jest wystarczająco fajnie wchłanialny, i dla skór suchych, właśnie do takiej warstwowej pielęgnacji, rewelacja. Bardzo Wam polecam sobie to kupić, jak macie ochotę oczywiście przetestować i lubicie ceramidy. Moja skóra uwielbia, jest to niezwykle wydajne. Uważam, że cenowo bardzo się opłaca, bo tu jest 100 ml, starcza na bardzo długo, cenowo jest spoczko, a będziecie mieć na naprawdę bardzo długo to, a to działa dosłownie jak 100 ml serum i tonik w jednym, nie? Także ja kocham, na pewno w przyszłości wrócę. Mam tutaj jeszcze, myślałam, że to do makijażu, to jest do ciała. Mój ukochany olejek do ciała marki Creamy, Monoi Body Oil. Słuchajcie, zużyłam, jeszcze jak było tak chłodniej troszkę, teraz już się zrobiło ciepło, to już troszkę rzadziej używam olejków, ale bardzo lubię ten olejek, nie wiem, on jest jakiś taki przyjemny. Lubię ten zapach i tą konsystencję, która jest taka, to nie jest suchy olejek, to jest raczej taki bardziej mięsisty w konsystencji, mogę tak powiedzieć o olejku, który jest mięsisty, no, także bardziej mięsisty i tak się fajnie wkleja w ciało i tak fajnie nawilża, regeneruje, odżywia, jest taki i nie wiem co ten zapach ma w sobie, ale coś, ja się po prostu czuję tak elegancko jak go użyję. No uwielbiam ten olejek, to jest moje drugie chyba zużyte opakowanie. Teraz sobie używam z Klaudyny Hebdy, więc póki co nie kupię, ale w przyszłości chętnie bym do niego wróciła. Mam tutaj też krem pod oczy, rozjaśniająco wygładzający Algopro z polinukleotydami, czyli z tym PDRN z Sensumare. No ja kosmetyki Sensumare bardzo lubię, one mi się świetnie sprawdzają. Oczywiście nie każdy będzie idealny dla każdego, ale ogólnie dobrze mi się sprawdzają. I ten z PDRN też bardzo fajny i tam mam jeszcze chyba tutaj krem. Tak, i już krem też mam i już kończę serum. Bardzo fajne kosmetyki, bardzo lubię tą serię z PDRN. Uważam, że jest mega uniwersalna, fajnie nawilżająco, regenerująco, odbudowująca, taka naprawcza, ale nie jest ciężka, więc spokojnie i dla na przykład takich jak moja cera, czyli tłustych, ale wrażliwych, i dla suchych, i dla tych, które potrzebują odbudować sobie warstwę hydrolipidową. Bardzo fajna seria, też godna polecenia moim zdaniem. I właśnie a propos, zużyłam sobie krem pod oczy i zużyłam sobie krem do twarzy i mój Bartek też bardzo lubił ten krem do twarzy, bo on jest właśnie taki nieciężki, dosyć lekki, ale robi swoje, że czuć, że tak fajnie, wiecie, nawilża skórę i ją tak odbudowuje.
Mega, mega przyjemna linia i już właśnie wykańczam serum, bo na chwilę sobie odstawiłam, bo tam testowałam jakieś, wiecie, inne rzeczy, bla, 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 jak to influencer nie może mieć po prostu jednej rzeczy otwartej, tylko zawsze jest więcej tych rzeczy, bo coś tam się testuje do jakiejś współpracy i tak dalej. Także wróciłam sobie do serum, już wykańczam, a póki co kremy zużyte, bardzo fajne, bardzo polecam. Chętnie do nich w przyszłości wrócę. Słuchajcie, zużyłam chyba tak, 21. Zapach z Made in Lab, 21. To jest, dobrze pamiętam, odpowiednik Light Blue od Dolcego? Tak. No bardzo lubię. Taki fajny, codzienny zapach, nie ciężki, nie za słodki, tylko właśnie taki świeżo owocowy, ale też nie taki stricte cytrusowy. Bardzo przyjemny, delikatny, też fajny po treningu. Bardzo mi odpowiadał. Zużyłam calutką butlę, 100 ml. No, tylko wiecie, to jest zapach, tu jest napisane, że owocowo-kwiatowy. Ogólnie takie owocowe zapachy świeże, one nie mają takiej, jak to się mówi, tym takim perfumiarskim językiem, nie wiem, zapomniałam. No, że po prostu one nie pachną tak długo, nie? No bo wiadomo, cytrusy nie są tak trwałym aromatem, jak nie wiem, nuty drzewne, nuty słodkie. Dlaczego w nutach bazy zawsze jest jakiś cedr, albo jakieś drzewo, albo jakieś ambry, coś takiego? No bo to się po prostu dłużej utrzymuje, nie? Więc tego typu zapachy, one nigdy nie są takie, że cały dzień będziemy po prostu czuć, tylko wiecie, machniemy głową i po prostu wszędzie czuć. Ogólnie jakieś tam ubranka, jak się powącha po całym dniu, to czuć ten zapach, ale to nie jest taki, że on się ogonem będzie za wami ciągnąć, chyba że się świeżo wypsikacie, nie? Będziecie chyba słyszeli w tle kosiarkę, wybaczcie mi, no życie jest, no belon! Mam tutaj też kilka takich produktów, których jeszcze nie zużyłam, ale one są właśnie w trakcie teraz używania, więc przebrnijmy sobie. To są właśnie rzeczy, które pokazywałam Wam w tym ostatnim vlogasku. I to jest szampon Arista, zobaczcie, i ten konkretny żółty jest z żółtą glinką i jest to szampon do włosów przetłuszczających się. Bardzo dobrze mi się sprawdza, fajnie się pieni, jest ta kostka taka wygodna, nie rozwalająca się, przepiękny, ma zapach i ja czuję, że moja skóra głowy lubi ten szampon, że nie mam jakiegoś podrażnienia, swędzenia po nim i tak dalej. Jestem z niego bardzo zadowolona i na pewno sobie do niego kiedyś wrócę. No, uwielbiam ten zapach, nie wiem co tam jest w tym zapachu, ale coś jest taki troszkę świeży, taka jakby troszkę lipa i troszkę miodzik, coś w te klimaty. Mam tutaj też odżywkę w kostce z 4 szpaków Wena we współpracy z Kasią Sienkiewicz, nawilżająca. To jest ogólnie bardzo, bardzo fajna odżywka. Z tym, że jak używamy odżywek w kostce, to po pierwsze, no oczywiście trzeba sobie znaleźć odpowiedni rodzaj, który będzie pasował do naszych włosów, ale po drugie musimy się nauczyć ich używać. W takim sensie, że one inaczej się nakładają, inaczej się spłukują, więc jak się przyzwyczaimy do tego, że ich się nie nakłada tak grubo i tak dużo, jak zwykłej odżywki, że te włosy nie są takie oblepione i takie aż ociekające odżywką, tylko one są tak leciutko, takie śliździutkie, no to spoczko. Dla mnie okej. Jakby moje włosy są spoczko po tej odżywce. Akurat teraz, dzisiaj miałam inną nałożoną, bo też wykańczam sobie jeszcze inną odżywkę, bo nie chcę też jej wywalać. Więc jak sobie na zmianę używam, ale póki co jestem zadowolona. Moje pierwsze doświadczenia z odżywkami w kostce były negatywne, ale tutaj jest spoczko. Z tym, że mówię, trzeba się, wiecie, troszeczkę przestawić myślenie i żeby się przekonać po prostu do tego. No i mam tutaj jeszcze żel do mycia twarzy w kostce. To też jest w ogóle dla mnie mega, mega fajna sprawa. Firma Lamazuna i jest to akurat mam do skóry problemowej z niedoskonałościami. I powiem Wam, że jestem zakochana w tym. Też używam sobie na zmianę, bo jeszcze mam resztkę pianki, więc sobie też chcę tą piankę zużyć, ale nie sądziłam, że tak bardzo polubię to, bo to nie jest takie, że to się tak pieni. Zresztą widzieliście na vlogu. Nie pieni się tak mocno. Wiecie, że jest taka pianka, ale robi taką przyjemną emulsję i to się tak, wiecie, tak troszeczkę zemulguje na rękach i na łoży, to jest takie przyjemne, tak się tak ślizga delikatnie, tak po tej twarzy. No nie wiem, jest w tym coś takiego mega przyjemnego, nie wiem jak inne rodzaje, bo tam są dla różnych skór te kostki, ale ta sprawdza mi się bardzo dobrze i jestem miło zaskoczona, jak fajnie domywa buzię, ale też nie ściąga, więc będę używała na pewno, jestem zadowolona. Jak zużyję, to dam Wam znać, ale to będzie bardzo
bardzo wydajna kostka, bardzo wydajna. No i lecimy dalej. A propos mycia twarzy, mam tutaj jeszcze piankę, też z Sensu Mare, Algo Pure, pianka do mycia twarzy. Też bardzo przyjemna pianka, ładnie pachnąca. Ona jest taka leciutko... Coś mi tu wyjdzie jeszcze, żebym powąchała, bo ja pamiętam, że bardzo lubiłam ten zapach. On był taki leciusieńko cytruskowy, ale nie taki super, wiecie, kwaśny i tak dalej, ale taki fajny. Bardzo... Mogę po prostu to odkręcić, halo. No, taki leciuteńko kwaskowy, taki właśnie jakiś taki cytrynkowy, coś takiego. Fajny i kwiatkowy też. Tak, i troszkę kwiatkowy. Bardzo przyjemna pianka, fajnie doczyszcza makijaż, resztki makijażu. No ja zwykle robię oczyszczenie dwuetapowe, czyli najpierw rozpuszczam makijaż jakimś masełkiem albo olejkiem, emulguję to, zmywam wodą i potem pianka, więc resztki makijażu, tam zostanie mi trochę jakiejś takiej rozmytej maskary pod okiem, to bardzo fajnie tutaj wszystko domywała, jakieś tam, wiecie, tutaj wszędzie, gdzie coś tam czasami zostaje, ale też nie ściągała skóry. Fajna pianka, bardzo byłam zadowolona. Kurczę, ile mam tutaj rzeczy do demakijażu, w ogóle jestem w szoku, bo mam jeszcze tutaj masełko z Glam Shopu i słuchajcie, to masełko przepięknie rozpuszcza make-up, jest bardzo takie przyjemne w konsystencji, bo ono na początku jest takie, wiecie, no takie kremowe, ale potem jak się nakłada na twarz, to ono jest takie bardzo leciutkie, takie śliździutko leciutkie, więc tak delikatnie można sobie nakładać na te oczka i noseczek, fajnie. Dla mnie mogłoby być troszeczkę mocniej emulgujące się, bo jak nałożyłam go troszkę więcej, bo miałam jakiś ciężki make-up, to potem, wiecie, zmywam to, a mam wrażenie, że ta woda po prostu spływa mi po twarzy, i to masełko zostaje. Oczywiście i tak zawsze używam po demakijażu takim czymś, jakiejś pianki, ale widziałam, że przy tym masełku musiałam tej pianki użyć troszkę więcej, żeby po prostu mi się dobrze to masełko zemulgowało, ta resztka masełka, co jest na twarzy, to się nie zmyła zwykłą wodą, i musiałam po prostu użyć więcej tej pianki, albo musiałam 2 razy użyć pianki, czyli najpierw, żeby zemulgować to, a potem, żeby umyć twarz. Więc wydaje mi się, że są lepsze. Lubię takie, które jednak troszkę lepiej się emulgują, ale jeżeli chodzi o rozpuszczanie, to super. Bo to masełko bardzo lubiłam do używania z wacikiem, na zasadzie czy tam jakąś szmateczką, czyli biorę sobie wielorazowy wacik, jak sobie tutaj wszystko porozpuszczałam i taki mokry wacik i żeby sobie to ściągnąć, czy tam jakaś myjka czy coś takiego i potem umyć buzię, spoczko, ale jak wy używacie inaczej, więc jak wy... po prostu za dużo myśli w jednej małej główce. Więc jeśli wy staracie się używać narzędziowo zmywać makijaż, bez wacików, jakichś myjek, jakichś tam różnych rzeczy, to się ciężko emulguje, ale jeżeli sobie rozpuszczacie, a potem bierzecie wacik zwykły, wielorazowy, czy jakąś myjkę, czy jakąś inną szmateczkę, żeby to sobie zebrać, no to będzie bardzo fajne. Także zależy, jak robicie demakijaż. Mam tutaj też, słuchajcie, taki wysuszacz do pryszczy z Mio. To jest taka pasta wysuszająca na poszczególne pojedyncze niedoskonałości. I powiem Wam, że dobra jest ta pasta, ale to też zależy od niedoskonałości, bo niektóre są takie, które faktycznie on tak przysuszy, ale jak jest jakiś większy stan zapalny, no to on sobie raczej tam nie poradzi. Ale tak czy siak zużyłam, tylko miałam trochę problem z tym opakowaniem, bo tu mi się zaczęło to mi się zaczęło rozwalać, więc tu mi wypływała trochę ta pasta. I jak za mocno się ścisnęło, no bo to jest aluminiowe, to wiecie, dużo wylatywało tego, więc tak troszkę takiej zabawy było, chociaż cieszę się, że było aluminiowe, a nie plastikowe. No ale tak, trochę mi się szybko rozwaliło to opakowanie, więc troszkę wkurzało. I mam tutaj jeszcze kilka próbek. Wpisałam sobie karteczkę, że zużyłam też płyn intymny. Wait a minute. Wpisałam sobie, żeby nie zapomnieć, bo wzięłam sobie to opakowanie, żeby tam coś tam se wlałam do tego opakowania. To jest Joop Geranium Żurawina ochronny żel do higieny intymnej. Fajne są te żele, tam mają różne rodzaje i uważam, że one się fajnie sprawdzają. Ja też nie używam bardzo często, to nie jest tak, że codziennie ich stosuję, ale raz na jakiś czas potrzebuję. To są spoczko. Natomiast nie wiem, czy następnym razem nie chciałabym poszukać czegoś bezzapachowego, bo one mają fajny skład. 99% składników pochodzenia naturalnego, więc są takie dosyć fajne, łagodne, ale no są perfumowane, więc nie wiem, czy ma to sens, żeby w okolice intymne używać czegoś, co jest perfumowane. Szczególnie, że perfumy to też jest często mieszanka różnych składników, że tam nawet nie do końca wiemy, co jest w tych perfumach i one nie do końca zawsze mają dobry
wpływ na nas, a szczególnie w takie wrażliwe okolice, więc wydaje mi się, że następnym razem będę szukała czegoś bezzapachowego, ale jeżeli Wam to nie przeszkadza, to uważam, że te z Joop są naprawdę bardzo spoczko. No i wracając do tych próbek, mam tutaj kilka próbek. Słuchajcie, postanowiłam, że muszę troszeczkę sobie przeczyścić mój zbiór próbek. Mam całe pudełeczko i próbki, które ja sobie kiedyś kupiłam i tam czasami jakieś dostałam. Też kiedyś od mojej Wicki dostałam zestaw próbek takich niszowych perfum, bo zawsze chciałam, bardzo chciałam spróbować zapachów Zoologist, które są mega drogie i próbki są drogie i zapachy są drogie, ale marzyłam o tym, żeby je powąchać, a że owa Wicka kolekcjonuje, to zaproponowała mi wysłanie tych zapaszków. Plus tam wrzuciła jeszcze kilka jakichś takich specjałów, więc uzbierało mi się spore pudło różnych próbek, więc postanowiłam, że będę z nich schodzić, chociaż tych Zoologist w ogóle nie mam ochoty zużywać, bo one są po prostu dziełem sztuki dla mnie. No ale jest kilka takich, które po prostu sobie chętnie pozużywam, no bo ile to może leżeć. Także zużyłam sobie, słuchajcie, zapach Spicematic. Pierre Julian, jakoś tak. Tutaj, słuchajcie, bardzo ciekawy zapach, bardzo intrygujący, bo on jest bodajże opisywany jako taki przyprawowy, jakiś taki korzenny, taki wiecie, coś tam. I czuć na pewno w nim miętę i na pewno czuć trochę imbiru, ale słuchajcie, ten zapach w ogóle nie jest taki korzenny na zasadzie takiej, że jest pikantny, że jest ciepły. On jest zimny. On jest niezwykle zimny. On jest taki wręcz medyczny. On mi się kojarzy, ten zapach, z takim zapachem, jak się wchodzi do swojego lekarza rodzinnego, do gabinetu. Jest właśnie zapach jakiegoś takiego syropu, jakichś takich medykamentów, jakichś takich tej zimnej posadzki kafelkowej, tego zimnego, tego przyrządu do badania serduszka. Już zapomniałam, jak to się... Stetoskop? No. Także mi się kojarzy ten zapach tak medycznie, ale nie jest negatywny, w sensie negatywnym medycznie, tylko on jest właśnie taki zimny, że właśnie czuć jakąś taką może miętę, jest taka jakaś świeża, bardziej po świeżej stronie jest ten zapach moim zdaniem, ale właśnie taki świeżo medyczny, taki syropowo, ale nie słodki syropowo, tylko taki gorzko syropowy, taki świeżo syropowy, taki, no mówię, zimny, bardzo intrygujący, medyczny dla mnie zapach. Bardzo ciekawy. Przyjemnie mi się używało, bardzo długo pachnie. Jak na taki właśnie świeży zapach to bardzo długo pachnie, ale też nie męczył mnie, nie? Że tam się dusiłam czy coś. I słuchajcie, zużyłam też 2 próbki Jana Barby. Tutaj się okazało ostatnio, bo sobie tam wchodziłam na ich stronę, że oni już praktycznie nie mają perfum, że już poszli praktycznie całkowicie w wody toaletowe i te perfumy, które sobie kiedyś właśnie kupowałam, ich próbki, no to one już są niedostępne. Więc stwierdziłam, no to po co mi trzymać te próbki, jak ja sobie nawet nie mogę tego zapachu kupić, nie? Bez sensu. No i się udało mi w przeciągu ostatnich kilku dni właśnie zużyć te 2 i postanowiłam zużyć te konkretne 2, bo właśnie te zapachy mam jakby w formie perfum. Więc jest to, ja to mówię chyprę, sipr, takie o. I to jest zapach, który jest taki kwiatowo, ale taki kwiatowo-zielony, bardzo taki świeży, musujący, troszkę gorzki, troszkę taki trawiasto-liściasty. Bardzo mi się podoba ten zapach, jest taki specyficzny troszkę. No ale już jest jakby nie do kupienia, a że mam taką, wiecie, mam perfumetkę, no to stwierdziłam, że ten zużyję, ale słuchajcie, używałam go, no bo to jest taka, wiecie, taka próbka, taka o, więc musiałam sobie tak bezpośrednio na skórę i mnie uczulił ten zapach. Miałam tu normalnie krostki przez kilka dni, tutaj i tutaj, więc nie wiem, bo ja do tej pory nie zauważyłam, żeby mnie uczulały, no przecież psikałam się też tym psikaczem i nie pamiętam, żeby mnie coś uczuliło, ale może po prostu duża dawka bezpośrednio na skórę czy coś. A tego się akurat nie, bo ja zwykle lubię się psikać na ubranie. Ale ten barwi ubrania, bo on jest dosyć ciemny, więc wolałam nałożyć na skórę, nie? Także, ale mam jeszcze ten zapach, więc cieszę się, że jest ze mną. Będę na pewno dalej te próbki zużywać, ale póki co chciałam zużyć te, które po prostu mam w innym formacie. No i dzisiaj zużyłam ostatnią kropelkę próbki Ayoku. To jest jeden w ogóle z moich ulubionych zapachów ever. Mam i perfumy Ayoku, ale też mam Ayoku wodę toaletową, którą dostałam już od Jana Barby. I to jest taki zapach, on ma troszeczkę na początku
takich cytrusów, ale on jest raczej takim zapachem drzewno-żywiczno-dymno-korzennym, powiedziałabym. Jest troszkę taki duszący, ale on nie jest takim ciepłym zapachem, raczej takim zimnym, może przez te cytrusy. No ale to jest właśnie taki, wiecie, taki klimat dymno-żywiczno-korzenno-drzewny z nuteczką cytrusów. Bardzo go lubię, to jest taki, wiecie, taki mój zapach, nie? Lubię i cieszę się, że mam wersję. Woda toaletowa jest troszeczkę bardziej lekka i cytruskowa, ale też ma właśnie taką ciężkość. Natomiast perfumy są takie, wiecie, takie fest, ale bardzo lubię. Oba te zapachy uwielbiam i będę kontynuowała zużywanie sobie właśnie tych od Jana Barby póki co próbek, no bo i tak nie kupię sobie. Ja lubię zacząć sobie trzymać te próbki z myślą, że właśnie w przyszłości może sobie kupię, żebym mogła do tego zapachu wrócić i tak dalej, ale że teraz nie mogę, no to zużyję, no. Będę miała na kilka dni, tygodni zużywania. Dobra, zobaczmy sobie, ile kosmetyków zużyłam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. W ogóle nie spodziewałam. Wydawało mi się, że jeszcze tak mało w tym pudełku jest rzeczy, nie? Tu jest 22 i 3 próbki, więc teoretycznie 25 produktów. Te są właściwie jeszcze tak jakby niezużyte, ale wiemy, o co chodzi. Kurczę, no to nieźle. W ogóle bardzo dużo w tym pustym pudełku było pustych pudełek po produktach do demakijażu i do mycia twarzy, ale pozwólcie, że się wytłumaczę, bo miałam po prostu pootwierane. Ja też starałam się tak szybciej przez nie przebrnąć, bo miałam kilka opakowań pootwieranych, bo czasami jest tak, że testuję, odstawiam to, co na przykład na bieżąco używam, bo chcę przetestować coś, może do potencjalnej współpracy, albo żeby dać Wam znać, na przykład jak jakieś nowości się sprawdzają i potem to, co używałam wcześniej stoi, to testuję to, co mam. Potem zwykle sobie po testach wracam do tego, co używałam, więc tu jest trochę zużyte, tu jest trochę zużyte, a potem się pojawi znowu jeszcze coś do przetestowania i czasami mam takich rzeczy pootwieranych kilka, więc one są, wiecie, części zużyte i tutaj akurat miałam tak, że chyba to masełko z Glam Shopu było całkowicie nowe, a reszta była tak właśnie pootwierana, gdzieś tam testowana wcześniej, więc dlatego jakby przebrnęłam w tych miesiącach, 2 ostatnich, jakoś tak intensywnie przez te rzeczy, no bo one były już poużywane, tak wiecie, pozużywane tak konkretnie. No, ja bardzo lubię denka. Uważam, że to jest taki fajny sposób, żeby podsumować sobie to, co nam się sprawdziło, to, co nam się nie sprawdziło, czy coś polecamy, czy nie, no bo jak zużyjemy cały kosmetyk, to mamy najwięcej na jego temat do powiedzenia. Wiem, że to nie jest też seria, która się jakoś mocno ogląda, która się jakoś bardzo klika, która ma jakąś rzeszę swoich fanów, ale ja i tak lubię bardzo nagrywać i zbierać te śmieci. Uwielbiam zbierać śmieci, no. Także jeżeli Wy lubicie denka, to zostawcie mi kciuka do góry i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!